Jeśli zastanawiasz się, jakie ubranie wybrać na swoją zimową wędrówkę w górach, to odpowiedź znajdziesz w tym filmie. Sprzęt, ubrania, triki. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby twoja górska przygoda była bezpieczna i komfortowa. Pierwsza zasada. System warstw to twój najlepszy przyjaciel. Zacznijmy od bielizny termicznej. To nie jest zwykła bawełniana piżama, nie. To twoja druga skóra. Ma za zadanie utrzymać ciepło, gdy na zewnątrz mróz, ale też odprowadzać pot, gdy zaczniecie się pocić od forsownego marszu. Warto wybierać taką z wełny merino. To jak Ferrari wśród bielizn termicznych. A to dlatego, że jest ciepła, oddychająca i nie gryzie. Idealna dla tych, którzy cenią sobie komfort na szlaku. Ale jeśli wasz portfel mówi nie tym razem, to mam alternatywę. Bieliznę syntetyczną. Tańsza, łatwiejsza w praniu i też świetnie radzi sobie z termoregulacją. Dostępna zarówno dla pań, jak i panów. W zestawach. Leginsy plus koszulka. Prosto i efektywnie. Pamiętaj też o gramaturze. To jak wybór wina do kolacji. Musi pasować. Do intensywnego wysiłku, jak zimowy trekking, bierz coś lekkiego, około 150 gram, a do spokojniejszego spaceru sięgaj po coś cięższego, 200 gram lub więcej. Buty zimowe w górach to jak dobry kompan na niebezpiecznej ekspedycji. Pierwsze, co musisz sprawdzić, to podeszwa. Tutaj rządzi Vibram, znany z niezawodności i wytrzymałości. Te podeszwy są jak superbohaterowie obuwia, elastyczne, ale i trwałe. Pozwalają stopie na naturalne ruchy, co jest super ważne, kiedy na szlaku spędzasz więcej czasu niż w domu. Sztywna podeszwa to must have, szczególnie jeśli planujesz używać raków. A w górach zimą często jest to konieczność, zwłaszcza jeśli chodzi o raki automatyczne. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Cholewka buta to jak tarcza rycerza. Musi być mocna, ale i elastyczna. Szukaj butów z membraną, np. Hydrotex. To ona odpowiada za to, że stopa jest sucha i ciepła, nawet gdy na zewnątrz śnieg i deszcz. Pamiętaj, w górach buty to nie tylko moda, to górski sprzęt często gwarantujący przetrwanie. No dobrze, a teraz pora na kolejny element zimowego ekwipunku – skarpetki. Na zimowe wyprawy w góry to sprawa poważna. Muszą zapewniać nie tylko ciepło, ale też umiejętnie radzić sobie z potem. Jest to bardzo ważne, bo wilgotne stopy w chłodne dni to prosta droga do odmrożeń, a tego chcesz uniknąć za wszelką cenę. Wełna merino przychodzi tu z pomocą. Skarpetki z niej wykonane są jak Rolls-Royce wśród skarpetek. Łączą w sobie wszystko, co najlepsze. Doskonałą izolację termiczną, właściwości oddychające i, co tu dużo mówić, są przyjemne dla stóp. Poza tym dzięki swoim naturalnym właściwościom antybakteryjnym, wełna merino ogranicza rozwój bakterii i utrzymuje świeży zapach na dłużej. To ważne, gdy jesteś na szlaku przez kilka dni i higiena staje się wyzwaniem. Teraz czas na spodnie. Warte rozważenia są spodnie softshell. Te spodnie to mistrzowie w utrzymywaniu ciepła, ale jednocześnie łatwo pozbywają się nadmiaru wilgoci. To znaczy, że nawet podczas intensywnego wysiłku, jak wspinaczka czy szybki marsz, nie zamienisz się w parujący kocioł. Kolejny atut to ochrona hydrofobowa. Wiele modeli softshellowych ma warstwę DWR. To brzmi skomplikowanie, ale w praktyce oznacza, że wilgoć zostaje na zewnątrz. Wszechstronność zastosowania to kolejna supermoc tych spodni. Są idealne zarówno na mroźne dni, jak i na te pełne dynamicznego wysiłku. To tak, jakbyś miał kilka par spodni w jednej. I na koniec nie można zapomnieć o komforcie. Softshellowe spodnie są elastyczne i wygodne, co w górach jest równie ważne jak ciepło. Dają swobodę ruchów, a to oznacza, że możesz skakać, wspinać się czy tańczyć makarenę. A spodnie zawsze będą z tobą trzymać krok. Pamiętaj zatem, że w górach nie ma miejsca na kompromisy, więc wybieraj sprzęt, który sprosta wyzwaniom. Przechodzimy teraz do kolejnej istotnej części górskiego ekwipunku. Kalesony, czyli spodnie termoaktywne. To one tworzą pierwszą linię obrony przed chłodem. Najlepsze są te wykonane z wełny merino. Świetnie przylegają do ciała. Są bezszwowe i delikatne, więc możesz zapomnieć o swędzących szwach czy uczuciu gryzienia. Kalesony pod spodniami to duet idealny. Razem tworzą tarczę, która chroni przed zimnem i zapewnia komfort termiczny. Teraz, gdy już masz na sobie bieliznę termiczną i spodnie, pora dodać kolejną warstwę. Chodzi o coś lekkiego, co włożysz pod puchową kurtkę. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Kluczem jest lekkość i funkcjonalność. Ciężkie, grube bluzy to zły pomysł, szczególnie gdy na szlaku czeka na ciebie intensywny wysiłek. Dobrym wyborem mogą być bluzy polarowe. Są lekkie, ale potrafią zapewnić dużo ciepła. Pamiętaj, że główną warstwą izolującą jest kurtka puchowa. Dlatego dodatkowa warstwa powinna być dostosowana tak, by nie była zbyt obszerna lub gruba. Chodzi o to, by zapewniać dodatkowe ciepło, nie ograniczając przy tym mobilności. Oddychalność to kolejny ważny aspekt. Wybierając materiał, zwróć uwagę, by skutecznie odprowadzał nadmiar ciepła i wilgoci. To kluczowe, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia potu. Elastyczność materiału to też coś, co warto mieć na uwadze. Szczególnie jeśli planujesz aktywności wymagające szerokiego zakresu ruchów, jak wspinaczka. Osobiście polecam kamizelkę biegową.
Dzięki wypełnieniu z watoliny zapewnia świetną ochronę tułowia, a techniczna tkanina pozwala na swobodę ruchów i utrzymuje odpowiednią oddychalność. Kurtka puchowa to brzmi jak coś, co noszą eksploratorzy Arktyki, ale uwierz, w górach zimą jest równie niezbędna. Izolacja termiczna to główna rola kurtki puchowej. Nie wytwarza ciepła jak grzejnik, ale działa jako osłona, która zatrzymuje to, co wyprodukowało nasze ciało. Dzięki temu nawet w mroźny dzień poczujesz się jak w przytulnym, ciepłym kokonie. Wypełnienie puchowe to jak złoty standard w świecie kurtek na zimowy warunek. Puch gęsi to mistrz wśród izolatorów. Jest lekki, ale potrafi zatrzymać ciepło jak mało co. Idealny, gdy na szlaku liczy się każdy gram. Jest jeszcze alternatywa syntetyczna, na przykład eko-wypełnienie z recyklingu plastikowych butelek. To innowacyjna ocieplina, która wyróżnia się wyjątkowym komfortem noszenia. Jest niezwykle miła w dotyku, miękka i elastyczna, co sprawia, że nie krępuje ruchów. Syntetyki nie tracą swoich właściwości izolacyjnych nawet wtedy, gdy są mokre. Warto zapamiętać, że kurtka puchowa to nie jest coś, co nosi się non-stop. Podczas intensywnej aktywności może być za ciepła, ale podczas przerw staje się niezastąpiona. Chroni przed szybkim wychłodzeniem, co w górach może być kluczowe. Kurtki hybrydowe to kolejny ciekawy trend. Łączą one różne materiały. Ocieplinę w części tułowia i materiał odprowadzający wilgoć na rękawach. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy na szlaku raz się pocą, a raz marzną. Pozwala na utrzymanie komfortu termicznego bez ciągłego zdejmowania i zakładania warstw. Kurtka typu hardshell stanie na straży Twojej wyprawy w najtrudniejszych warunkach. Spójrzmy na to, co sprawia, że jest tak ważna. Hardshelle to wszechstronna ochrona pogodowa. W górach pogoda zmienia się jak humory nastolatka, a hardshell to tarcza przeciw deszczowi, śniegowi i wiatrowi. Szczególnie jest przydatny, gdy schodzisz do dolin, gdzie warunki mogą być diametralnie inne niż na szczytach. Odporność na wiatr to kolejna supermoc tej kurtki. W mroźne, wietrzne dni, kiedy jesteś na eksponowanych szczytach, kurtka tego typu daje lepszą ochronę niż kurtka puchowa, która może nie sprostać silnemu wiatrowi. Lekkość i kompaktowość to kolejne plusy. Hardshelle łatwo się pakuje i nosi w plecaku, więc możesz je mieć zawsze pod ręką, nawet jeśli nie są potrzebne przez cały czas. Jako zewnętrzna warstwa, hardshell świetnie chroni inne warstwy odzieży przed wilgocią i zimnym wiatrem. To jak parasol ochronny dla reszty ekwipunku. Nowoczesne kurtki hardshell mają w sobie zaawansowane technologie, które zapewniają oddychalność, jednocześnie chroniąc przed deszczem i śniegiem. Wybór odpowiedniej odzieży to jedno, ale nie zapominajmy o akcesoriach. Mowa o czapce, chuście i rękawiczkach. Czapka to Twój osobisty strażnik uszu i głowy. W górach, gdzie temperatura potrafi spaść niżej niż morale przeciwnika w grze w szachy, dobra czapka to podstawa. Powinna być ciepła, ale też umożliwiać skórze oddychanie. Pamiętaj, głowa to jedno z głównych źródeł utraty ciepła. Chusta to nie tylko modny dodatek, ale też wszechstronna ochrona. Możesz ją założyć na szyję, na twarz, a nawet na głowę. Idealna, kiedy wiatr i mróz próbują dostać się do każdego zakamarka Twojej skóry. Chusty są lekkie, nie zajmują dużo miejsca, a mogą zrobić różnicę między komfortową a kiepską wyprawą. Rękawiczki. Bez nich każda zimowa wyprawa zamieniłaby się w walkę o przetrwanie dla Twoich dłoni. Dobre rękawiczki powinny być ciepłe, ale też zapewniać swobodę ruchów. W górach ważna jest precyzja chwytu, więc sztywne, nieporęczne rękawiczki to nie to, czego szukasz. Ja polecam rękawiczki trekkingowe, zwane też mitenkami. To specjalna odmiana rękawiczek, idealna na górskie wyprawy. Powinny być ciepłe, a przy tym 100% wiatroodporne, by chronić dłonie przed zimnem, zwłaszcza przy silnym wietrze. Rękawice te są bardzo praktyczne. Bardzo dobrze się sprawdzają, bo jednym ruchem można sobie odsłonić paluchy 4, a drugim ruchem kciuk. I w tym momencie obsługa jakichś urządzeń bądź aparatu fotograficznego jest nieprawdopodobnie fajna. Ważne, by rękawiczki umożliwiały swobodne operowanie przedmiotami i były wytrzymałe na ścieranie. Że nie ma problemu żadnego w obsłudze i drona, i telefonu, czegokolwiek. Specjalne paski ułatwiające zakładanie i zdejmowanie rękawic są nieocenione w trudnych warunkach. One są ciepłe, oczywiście są to rękawiczki do aktywności. Musi być aktywność i wtedy jest ciepło. W świecie zimowych wędrówek górskich raki i raczki to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy. Bez nich poruszanie się po śnieżnych czy oblodzonych terenach byłoby jak próba tańca na lodzie w kapciach. Raki do wspinaczki to zestaw metalowych kolców, które zakładasz na buty. Są jak super buty Spidermana, które pozwalają Ci przyczepić się do prawie każdej powierzchni. Idealne na ośnieżone, oblodzone czy skaliste tereny.
Wymagają specjalnego obuwia z sztywną podeszwą, aby zapewnić stabilne mocowanie. Efektywność raków polega na tym, że ich zęby wchodzą głęboko w strukturę śniegu czy lodu, co pozwala na bezpieczne i stabilne poruszanie się. Raczki z kolei to twoi towarzysze na mniej wymagających szlakach. Są idealne, gdy standardowe obuwie trekkingowe nie daje rady. Okazują się szczególnie przydatne w lekko ośnieżonych i oblodzonych terenach, często w okresie przejściowym jak jesień i wiosna. Kijki trekkingowe to twoi wierni towarzysze w górskich zimowych przygodach. Są jak dodatkowe nogi, które pomagają utrzymać równowagę i odciążają ciało. Materiał i wytrzymałość to pierwsze, na co warto zwrócić uwagę. Kijki powinny być wykonane z lekkiego, ale wytrzymałego materiału, takiego jak aluminium lub włókno węglowe. Regulacja długości jest niezwykle ważna. Pozwala dostosować kijki do wzrostu i terenu, po którym się poruszasz. Uchwyty i paski muszą być wygodne i antypoślizgowe. Kijki trekkingowe świetnie odciążają kręgosłup i stawy dolnych kończyn, co jest ważne przy długich wędrówkach, szczególnie z ciężkim plecakiem. Dodatkowe punkty podparcia, jakie zapewniają kijki, pomagają w utrzymaniu równowagi, szczególnie podczas zejść lub na śliskim terenie. Wybór odpowiedniej czołówki na wyprawy górskie to jak wybór dobrego przyjaciela na ciężką wyprawę. Tryby świecenia są bardzo istotne. Pozwalają dostosować światło do różnych sytuacji. Tryb obozowy z rozproszonym światłem jest przydatny do czynności obozowych, jak przeszukiwanie plecaka, a dodatkowe diody, jak zielone do czytania map, czy czerwone do zachowania widzenia w nocy, to świetny bonus. Moc światła jest też istotna. Około 100 lumenów wystarczy na bezpieczne poruszanie się po szlaku. Większa moc może być przydatna, ale pamiętaj o balansie między mocą, wagą i zużyciem energii. System zasilania to kolejny ważny element. Akumulatorki mają większą pojemność, ale wymagają ładowania. Baterie AAA są łatwiejsze w transporcie. Wybór zależy od długości trasy i dostępności źródeł ładowania. System mocowania to jak dobry pas bezpieczeństwa. Dobrze zaprojektowane paski zapewniają stabilność i wygodę, a sprzączki nie powinny uwierać, nawet po długim noszeniu. Dodatkowe cechy, jak wodoodporność, to konieczność w górach. Waga i rozmiar też mają znaczenie. Lżejsze i mniejsze czołówki są wygodniejsze. A długi czas pracy baterii lub akumulatora to jak długi oddech podczas wędrówki, nieoceniony w dłuższych wyprawach. Te dodatkowe akcesoria to małe rzeczy, które mogą znacząco wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo podczas górskich przygód. Nie ważą wiele, ale ich wartość w trudnych sytuacjach jest nie do przecenienia.